Coraz bardziej czuć świąteczny klimat w powietrzu, a w Poznaniu to oznacza jedno – jarmarki bożonarodzeniowe. W tym roku miasto ma kilka takich magicznych miejsc pełnych światełek, zapachu pierników i grzanego wina. W tym odcinku najpierw z żoną wybieramy się na jarmark przy międzynarodowych targach poznańskich. Sprawdzimy, co tam ciekawego można zjeść i zobaczyć. A w drugiej części odcinka dołączy do mnie koleżanka z Białorusi Diana. Odwiedzimy z Dianą jarmark na Placu Wolności, gdzie na pewno spróbujemy przepysznych świątecznych przysmaków i nacieszymy się tą wyjątkową atmosferą. Więc zapraszam do odcinka do świątecznego Poznania. I'd be like, don't follow me. But baby, that's the whole thing. But it goes against the instinct. You want to be safe driving? Yes, they don't hit me. That is crazy. Piernik. Too hot. Kochanie, jak Ci smakuje grzaniec? Jest dobrze, nie jest za słodka i często dla mnie jest jakiś problem, bo często czerwone grzane wina w jakieś jarmarki są tak bardzo słodkie. No, więc bardzo to jest słodki. dobre. Ale no, ten jest naprawdę pyszny. Niezbyt słodki. A Abi, kochanie, z ciekawości, jakie masz ulubione świąteczne wspomnienie z Polski? No to dobre, oczywiście ja pamiętam bardzo dobrze nasze pierwsze rok w Polsce i było totalnie nowe oczywiście dla nas i mój tata było i też pamiętam było bardzo dużo śniegu, więc to było spoko, bo dla nas w Stanach, w Arkansas to nie jest normalne. Może- Rzadko mieliśmy Tak, śnieg. pada śnieg raz w roku Tak. i to tylko 1 centymetr. No, tak? Ale pamiętam to i było bardzo zimno, pamiętam. bardzo klimatycznie, tak? No, Bo tak naprawdę. zimno, śnieg. I pamiętam też o nasze pierwsze choinka w Polsce. Ja nie mogę powiedzieć o tej historii dobrze, ale ty możesz może. Ale no fajnie, to piękne wspomnienie. To szef, który mnie zatrudnił, szef naszej firmy, pojechaliśmy na działkę, miał działkę na Kaszubach i tam znaleźliśmy choinkę, czy co to za czasownik, zapomniałem, żeby wyrąbać down? choinkę? Nie wiem, wyrąbać? Przepraszam, Ja nie zapomniałem. Ale właśnie tam miał tam działkę i to było niesamowite doświadczenie. To było tak zimno, nie byłem na to w ogóle przygotowany. Pierwsza zima w Polsce, No. fajnie było. No, Super było. No, zamieszkaliśmy w tym mieszkaniu i to... piękne to było. No. Pamiętam, piękne. I potem nasza nowa tradycja jest, że często, prawie co roku, lubimy podróżować gdzieś za granicę, bo ty masz dobry czas wolny, jakiś Tak. urlop przez ten czas. Tak. No. I więc jest dobra szansa dla nas podróżować. Tak, gdzie byliśmy? Pamiętasz? To Ostatnio, w Budapesztu? zeszłym roku byliśmy w Albanii. A, w Było Albanii. bardzo ciekawe. No, Budapesztu 2 razy, we Włoch. Tak, we Włoszech. We Włoszech, Chyba tak, byliśmy. nie wiem. Ale wyjeżdżamy super. i odkrywamy Europę i to jest fajna, świąteczna No, tradycja. tak.
tego roku, niestety w tym roku nie mam sposobności, po prostu nie mam karty pobytu, więc nie możemy mogę. wyjeżdżać. Ale możemy, Spoko. pojedziemy. Będzie nasz pierwszy raz w Poznaniu, więc to jest Tak, nowe. fajnie, więc jest bardzo klimatycznie tutaj w Poznaniu, więc faktycznie nie musimy wyjechać tym razem. Nie, Więc dziękuję. jest wystarczy. Przepraszam, Diana, dziękuję za spotkanie. Nie masz dzisiaj pracy, Nie mam, w końcu końcu, nie mam, wyjątkowo. przeszłam, tak. bo pracujesz codziennie od kilku tygodni, tak? Tak. Więc kurczę, cieszę się, że miałeś czas spotkać się ze mną i musimy coś zjeść. Jestem naprawdę Jasne, tak, właśnie wybieramy teraz to zjeść. dobrze. A na co masz ochotę? To wszystko tak. Co wziąłeś? Ja wziąłem szaszłyk O. z ketchupem i mam nadzieję, że będzie dobry. No, wygląda pysznie. Zaraz będziemy wszystko to próbować. A ty co wziąłeś? Dawno nie zjadłem kaszankę. Ja kocham kaszankę. Spróbowałeś kiedyś kaszankę? Tak, to była właśnie bardzo ciekawa historia, bo od dzieciństwa po prostu nie lubiłam tej nazwy i nigdy tego nie próbowałam, ale nie tak dawno przed zajęciami z dziewczynami poszłyśmy do jakiejś knajpy i pokazałam po prostu zdjęcie, co chcę z tej knajpy. Okej. Dali mi to, ale później jak spróbowałam, zapytałam dziewczyn, co to może być, bo ja nie wiedziałam, jakby nigdy tego nie próbowałam. No i dziewczyny powiedziały mi, co to jest. Później musiałam oddać swoją porcję mojej koleżance, która to zjadła do końca, bo nie mogłam kurczę. tego zjeść. Nie smakowało ci? Właśnie nie odczuwałam aż takiego smaku, ale w głowie swojej odczuwałam wewnętrznie, co to jest, dlatego nigdy... I co to jest? Co to jest kaszanka w ogóle? No to jest coś z krwią. To jest coś z krwią? O Boże, nie wiedziałam co jem wszystkie te lata. Wiedziałeś, O, przecież o tak. Boże. Dlatego ja tego nie lubię Ale- i to nawet wygląda niedobrze, mi się wydaje. Oj, jakieś mdłe. Ale nie spodobało ci się to słówko, tak? Kaszanka? Jak to brzmi Właśnie po rosyjsku to brzmi krawianka. krawiankę? I więc to jest właśnie od tego słowa krwi. Od słowa krwi, dlatego niedobrze. Przepraszam, kto lubi, ale O mój Boże. no, takie życie. Co? Spróbuj, błagam. Dzięki. Dzięki, ale A jak ci smakuje szaszłyk? jest super, ale jest bardzo zimno na ulicy, więc już jest cały chłodny. No, Ale smacznego. Diana, ja się najadłem, ja się mega też najadłam. tak? A teraz masz ochotę na gorące czekolady czy coś takiego? Właśnie na grzaniec. Grzaniec. To jest Lepszy pomysł, lepszy grzaniec. pomysł. Nawet jak jest 14, To jest tylko godzina 14, o kurczę. to już prawie wieczór. Zaraz No. za godzinę już będzie ciemno. Więc Właśnie. czy- Cin cin. Cincin. Jak ktoś wie skąd to jest, to cincin, to proszę powiedzieć, bo ja nie wiem. Czy to jest włoski? Nie wiem. Nie wiem też. Diana, jesteś z Białorusi, ale przypomnij mi z jakiego miasta? Jestem z Grodna. Przejechałam tutaj 4,5 lata temu, w 2020 roku, na studia. Długo tu mieszkasz? No trochę mieszkam, tak, w Poznaniu właśnie, cały czas. Cały czas w Poznaniu. Tak. A teraz jesteś studentką na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Tak, jestem na filologii polskiej jako obcej, tam się poznaliśmy. Przed tym jak zrezygnowałem Tak, z ale kierunku. dalej jesteśmy w kontakcie, więc super Cieszę się, jest, bardzo tak. się cieszę i no, fajnie, że dzisiaj mieliśmy okazję się zobaczyć. Więc Diana, czy wiesz, teraz panuje taki świąteczny klimat. Widzimy to. No tak. Oj. Jestem ciekaw, jakie jest twoje ulubione wspomnienie świąteczne? Albo z dzieciństwa, albo po prostu z życia. Dobra, to mam takie ogólne wspomnienia z całego mojego życia, kiedy mieszkałam właśnie w Grodnie przez moje 18 lat.
i tam świętowałam u babci na wsi każde Boże Narodzenie, więc bardzo mi się tam podobało być właśnie w dzień tych świąt. I zawsze jak przyjeżdżaliśmy, babcia gotowała te wszystkie potrawy, babcia, tylko nie ja, bo nie chciało mi się tego wszystkiego gotować. No i fajnie siedzieliśmy z całą rodziną. Nie wszyscy się lubią u nas w rodzinie, bo rodzina jest duża, więc czasami nikt z nikim nie rozmawia, ale mimo wszystko wszystko jest tak bardzo rodzinnie to wszystko jest i bardzo mi się podobało tam być, przyjeżdżać tam do babci, bo bardzo rzadko się tak zbieraliśmy całą rodziną właśnie. Tak. Świetne wspomnienie. I te wspomnienia lubię, bo teraz nie jeżdżę do domu często i zwłaszcza na te święta Bożego Narodzenia i Sylwestra i tak dalej. W zimie w ogóle tam nie byłam nigdy chyba od tego czasu, jak tutaj przyjechałam, więc tęsknię trochę za tym. Oczywiście. Tak. Ale fajnie, że możesz trochę wracać do tych wspomnień. Czy polskie Boże Narodzenie różni się od świąt w Białorusi? Pewnie się różni, ale ja mam rodzinę taką bardzo polsko nastawioną, więc mieszkamy właśnie w Grodnie, właśnie bardzo blisko Polski i mamy wszystkie te tradycje polskie u nas też w rodzinie, więc nie zobaczyłam oprócz niektórych chyba dań na tym Bożym Narodzeniu, że to się jakoś różni, więc tak samo chodzimy do tego kościoła gdzieś tam u nas na wsi, później przychodzimy 24, pierwsza gwiazdka i takie rzeczy, te 12 potraw, ten talerzyk dla gościa naprawdę i tak dalej, jest... wszystko mamy, siano pod obrusem zawsze mieliśmy, z tego co pamiętam. No i wszystko tak samo. Tak, tylko może jakieś potrawy, ale to nawet w Polsce w każdej rodzinie te potrawy się różnią, więc mamy... U nas w rodzinie to tak wygląda, ale na przykład moje koleżanki, które też są z Grodna, które nie są katoliczkami i tak dalej, to w ogóle chyba nie świętują Bożego Narodzenia czasami i nie robią aż takiego stołu. Być może po prostu mogą sobie usiąść do stołu razem 25 jakiegoś tam, nie wiem, i coś tam posiedzieć, pogadać z tymi daniami różnymi, ale to nie wygląda tak aż takie święto jak u nas, więc... Rozumiem, tak. Bardzo ciekawe. To się różni u każdej rodziny to się różni bardzo. Jeśli chodzi o te danie, czy są takie bardzo typowe białoruskie danie na Boże Narodzenie, które myślisz, że Polacy powinni spróbować? Czy... Jest takie danie. Nie lubię tego dania, bo ja bardzo często czego nie lubię jeść, ale to się nazywa, to jest też rosyjskie danie oczywiście, ścielotka pod szubej. I to jest, słyszałeś o tym? Czy to jest śledź? Tak, śledź właśnie się mówi pod szubą jakąś. Kocham, śledź, spróbowałam to buraki i tak dalej. Ja nie znoszę tego, ale każdy to uwielbia, więc mi się wydaje, że każdy Polak musi też tego spróbować, być może się spodoba i to bardzo tak też po polsku. Wszystko tam w tej sałatce jest, więc jak lubią wszyscy u nas Polacy, Białorusini i tak dalej, więc muszą to spróbować. Spróbowałem tego tylko raz i to było w ukraińskiej restauracji, w restauracji ukraińskiej kuchni i bardzo mi smakowało. Oseledec pід шубою, tak zdaється. Tak, ja nie lubię ani śledzia, ani buraków, więc od razu to odrzucam. Nie jem tego właśnie. 4,5 lata mieszkasz w Poznaniu, w Polsce i jesteś studentką filologii polskiej. Jak ci z tym polskim? Czy ciężko ci było się nauczyć, czy łatwo? To nie mogę powiedzieć, że było trudno. Ciężko, bo zaczęłam się uczyć polskiego, tak normalnie chodzić do szkoły takiej językowej w Grodnie, kiedy miałam 12 lat, czy to była już taka 6. klasa. Wow. I chodziłam 2 razy na tydzień, miałam te zajęcia, nie lubiłam tam chodzić jak każde dziecko. Chciałam często opuścić te zajęcia, ale nie miałam gdzie iść po prostu. Nie byłam takim dzieckiem, kto pójdzie gdzieś tam sobie spacerować z koleżankami czy cokolwiek, więc po prostu myślałam, dobra, jak mama mi wygania z domu, to muszę już pójść na te zajęcia, więc od początku już miałam takie, nie umiałam normalnie rozmawiać jeszcze, już kiedy przyjechałam, ale rozumiałam wszystko, jakby miałam bardzo dobry poziom rozumienia tego języka.
i potrzebowałam jeszcze kilka takich dobrych miesięcy, żeby zacząć normalnie rozmawiać i dzięki moim koleżankom właśnie z Polski, które mnie rozgadały, zaczęłam rozmawiać normalnie po polsku, tak, ale tak w sumie przez całe dzieciństwo też czasami rodzice mnie tam oddawali na jakieś zajęcia z polskiego, cokolwiek, ale nie lubiłam tam chodzić. Ale już pod koniec szkoły, jak kończyłam szkoły, to już mi się podobało. To miałam fajną koleżankę, nauczycielkę, która była z Polski, właśnie z Łodzi i ona była taką kobietą literatury i opowiadała nam dużo ciekawych historii właśnie z Polski i tak dalej, więc polubiłam wtedy uczyć się języka polskiego. Przepraszam, ale to była ta nauczycielka, która pracowała w Grodnie. Tak. I Polka. Tak. Fajnie. I właśnie mieliśmy jeszcze na takie 2 ostatnie lata szkoły nauczyciela z historii Polski, który też był bardzo kochany, pan Wojciech, pamiętam go dalej. Dawał nam lekcje z historii Polski i często się ubierał w takie ubrania z lat, z których były te lekcje, więc to było super. I to jest poświęcenie wiem się. teraz, bo obserwuję go na Facebooku, wiem teraz, że on jest teraz w Ukrainie i też daje lekcje z historii polskiej w Ukrainie właśnie. Niesamowite I pojechał historie. tam, tak. I właśnie wtedy już ostatnie te 2 lata na Białorusi zakochałam się w języku polskim, można tak powiedzieć, tak, i często, dlatego rozmawiam po polsku teraz. Tak, świetnie po polsku, niesamowicie dobrze rozmawiasz i Dzięki. mega zazdroszczę, ale piękne historie i fajnie, że potrzebowałaś tylko parę miesięcy, żeby, jak przyjechałeś, to już wszystko rozumiałeś, ale po prostu musiałeś trochę się przełamać. Też miałam problemy ze zrozumieniem z takimi przeciętnymi Polakami, którzy bardzo szybko rozmawiali i nie miałam wtedy jeszcze przyzwyczajenia do szybkiej rozmowy z kimś, bo wiadomo, że jak uczę się polskiego, to wykładają taki bardzo wolno, taki bardziej nie to żeby potoczny, taki zwykły język, a jak już jesteś tutaj i każdy rozmawia slangiem jakimś jeszcze 3x szybciej, to po prostu masz zaburzenie mózgu jakiegoś po prostu i nie rozumiesz, co się gadają. Ja po prostu przez kilka pierwszych miesięcy siedziałem, ja nie wytrzymam, ja nie umiem zrozumieć. Tyle lat się uczyłam polskiego, żeby nic nie rozumieć, co to jest. Ale w końcu. A w końcu jesteś po prostu jak Polka po prostu, że tak szybko gadasz i potoczny język znasz. Diana, czy masz może jakieś ulubione słówko z języka polskiego? Słowo, o czym mówiłam, to jest moje ulubione słowo po polsku. Bardzo długo go wybierałam i to jest słowo chrabąszcz. Brzmi bardzo po polsku. Chrabąszcz. Tak, brzmi bardzo po polsku, brzmi bardzo mocno i dlatego to jest moje ulubione słowo. To jest takie latające coś, czego Polacy nie lubią. Pamiętam, że w dzieciństwie te chrabąszcze, lubiłam tych chrabąszczy, to były jedyne takie insekty, które mogłam, wziąć tam gdzieś na swoją rękę w dzieciństwie czy coś, jedyne. Oprócz tych biedronek małych oczywiście, ale tych biedronek też tak za bardzo nie lubiłam, więc tak. Świetnie znasz polski, wiem, że też znasz angielski, czasami rozmawiamy po angielsku i świetnie znasz, więc czy znasz jeszcze jakieś języki? To będzie niespodzianką, ale znam rosyjski. Zapomniałem w ogóle, to polski to nie jest twój ojczysty język. Znam język rosyjski bardzo dobrze, na bardzo wysokim poziomie. Gratuluję Ale cię. czasami czuję, że nie, bo tak często rozmawiam w różnych językach codziennie, że robię często błędy po rosyjsku. Ale to jest fajny problem, żeby mieć, jeśli zaczynasz zapominać własnego języka. Tak, oczywiście w szkole się uczyłam języka białoruskiego, ale tak naprawdę go nie pamiętam, nie jestem w stanie tak dobrze rozmawiać po białorusku. Również przez to, że bardzo często oglądałam kiedyś w dzieciństwie te ukraińskie różne programy telewizyjne i tak dalej. Ja się nauczyłam ukraińskiego i w sumie nawet mi się wydaje, że lepiej niż po białorusku gadać w tym języku. No i jeszcze uczę się języka koreańskiego. Jestem teraz na poziomie B1, więc jestem w stanie coś rozumieć, coś powiedzieć, więc tak to wygląda. No i oczywiście jeszcze planuję
jakieś języki jeszcze. Kiedy zaczynasz uczyć się kolejnego języka, Diany, jaki to będzie język? Czy już znasz? Czy masz Oj, nie. różne opcje? Nie wiem, uczyłam się przez jeden semestr kiedy studiowałam właśnie dziennikarstwo, to uczyłam się przez jeden semestr hiszpańskiego. I to jest fajny język i wszyscy mówią, że to jest jeden z najłatwiejszych języków na świecie i w ogóle tak łatwo jest się go nauczyć, ale miałam z tym problemy właśnie. Ale Ja mi się też. wydaje, że to jest fajny język, żeby się nauczyć i być może jak będę miała dużo wolnego czasu, to spróbuję jeszcze coś, bo mam jakieś podręczniki z hiszpańskiego. I oczywiście, że bardzo fajnym językiem jest również chiński, ale jest też. mega trudny, więc może na później go kiedyś zostawię. I życzę Ci samych sukcesów w nauce języków, więc Dziękuję bardzo. dzięki. Wesołych świąt! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Oh, I got a kiss for my son.